Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Jest początek maja, kwiaty cebulowe już skończyły swoje kwitnienie, ale w ogrodzie nadal jest bardzo kolorowo i jeszcze przez długi czas będzie kolorowo. W tej chwili kwitną różne krzewy wiosenne i właśnie dzisiaj chciałabym pokazać, które krzewy kwitną u mnie w ogródku. Tutaj przed nami jest kalina japońska, odmiana Meriesi. Bardzo ładne kwiaty i taki piękny, poziomy układ gałązek. Kwiaty są umieszczone w takich talerzykowatych kwiatostanach. Wyglądają bardzo ładnie i z daleka krzew jest naprawdę bardzo atrakcyjny. Dodatkowo jesienią liście przebarwiają się na kolor ciemnobordowo-fioletowy i wyglądają wtedy również bardzo atrakcyjnie. Bardzo ładna roślina. Z drugiej strony mojej kaliny japońskiej rośnie krzewuszka. To jest krzewuszka odmiany Purpurea nana i ona też już ładnie kwitnie. Malutkie kwiatuszki, jasno-różowe, dużo mniejsze niż u wysokich krzewuszek, ale wyglądają słodko i jest ich naprawdę sporo. Krzew wygląda bardzo ładnie. Po kwitnieniu przytnę ją tak po wierzchu, żeby ją troszeczkę ograniczyć we wzroście i żeby jej nadać ładniejszy kształt. Wtedy wypuści nowe pędy i na przyszły rok znów będzie zgrabnym krzaczkiem. Za chwilę zacznie kwitnienie lilak ottawski, bardzo ładny. W pełni kwitnienia wygląda jak fioletowa chmurka. Kwiatostany są dużo większe niż u lilaka pospolitego i są takie lżejsze w wyglądzie, takie właśnie bardziej luźne. Kwiatuszki są mniejsze. O, tutaj już widać kwiatuszki, które się rozwinęły, one są mniejsze. No i co jest bardzo ważne u tego lilaka, on nie daje odrostów korzeniowych. Więc jeżeli jest w ogrodzie, to mamy porządek i nic nam się nie rozłazi po rabatach. Wygląda bardzo ładnie. W poprzednich latach po kwitnieniu usuwałam te przekwitnięte kwiatostany, ale chyba już od tego roku nie będę tego robić. On ma w tej chwili już wysokość około 3 metrów. No i po prostu byłoby za dużo z tym zachodu. Trzeba drabinę przystawiać. Także w tym roku chyba już nie będę usuwać tych kwiatostanów, które przekwitną. Ogólnie bardzo polecam. Ja prowadzę ten lilak na małe drzewko. Tak wygląda od spodu. Tutaj muszę te cienkie gałązki powycinać, żeby zostały właśnie takie tylko grubsze pnie. Obok jest Hakonechlea macra, odmiana aureola. No w tej chwili trochę cierpi z powodu suszy. Jest bardzo sucho w ogrodzie, nic nie popadało u nas. Zapowiadali deszcze, ale u nas nie spadło nic. Tutaj pod brzozą rośnie kalina sargenta, odmiana Onondaga. Bardzo ładny, kulisty, gęsty krzew. Rośnie w taką wielką kulę, zupełnie bez przycinania. Kwiatostany ma podobne do kaliny japońskiej. Może troszeczkę bardziej kremowe. No i tutaj te kwiatki ze środka kwiatostanu mają takie lekko różowe, no malutkie pączki, które się jeszcze nie rozwinęły i one mają właśnie takie leciutko różowe zabarwienie. Też bardzo ładna kalina i nadaje się do niedużych ogrodów, nie rozrasta się duża. W pełni kwitnienia jest krzewuszka odmiany Variegata o kwiatach w różnych kolorach. Na jednej roślinie mamy jednocześnie kwiaty jasno-różowe, ciemniejsze różowe i takie całkiem bladziutkie, prawie białe.
I w zasadzie to nie zależy od wieku kwiatu, ponieważ no tutaj jest na przykład taki bardzo młodziutki kwiat, który jeszcze nie zdążył się nawet rozwinąć i on jest prawie biały. I tutaj jest kwiat ciemnoróżowy, który też jest młody. Bardzo ładnie to wygląda. Po kwitnieniu również trzeba będzie ją trochę przyciąć, usunąć najstarsze pędy, jakieś takie wykrzywione, bardzo cieniutkie i wtedy roślina ładnie wypuści nowe pędy. Tak wygląda z oddali. Bardzo ładna roślina, szczególnie właśnie ładnie prezentuje się na tle ciemnej zieleni. Na przykład jakieś tuje czy krzew o zielonych, ciemnych liściach. I jeszcze kwitnie mój lilak krasawica Moskwy. Teraz ma już kwiaty takie kremowe, one już niedługo zaczną zasychać, ale cały czas pięknie pachną. 2 lata temu ten krzew mocno obniżyłam i dzięki temu w tym roku miałam bardzo ładny bukiet. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać, bo pod słońce. Przejdę troszeczkę. No nie, też nie widać. O, teraz widać właśnie, że to był naprawdę ładny bukiet z bzu. W tym roku muszę tutaj obniżyć tę część, która jest odrostem i właśnie zaczął mnie troszeczkę denerwować ten lilak. Nie daje dużo odrostów, ale widzę, że już tych odrostów jest coraz więcej. Na początku był 1, 2, a teraz już jest tam kilka. No i nie wiem, co z nim zrobić. Będę musiała te odrosty jakoś usuwać, wycinać, wykopywać. No nic, taka jest uroda lilaków. Ale w każdym bądź razie tutaj tę część muszę obniżyć, bo inaczej pójdzie mi tam w górę, gdzieś pod lipę i tam będą wszystkie kwiaty. Już niedługo zakwitnie moja róża Therese Bagnet, którą przycięłam dosyć wysoko w tym roku. Ona w tej chwili zrobiła takie jak gdyby drzewko na 80 cm mniej więcej pędach, nawet wyższych, tak około metra mają te pędy. Przycięłam ją na takiej wysokości i ona tutaj powypuszczała tylko z górnej części tych pędów pędy z kwiatami. I w tej chwili wygląda troszeczkę tak jak róża na pniu. Co mnie na razie bardzo cieszy, ta róża nie wypuszcza mi na razie odrostów korzeniowych. Trochę się tego bałam, ponieważ jest to krzyżówka z różą pomarszczoną, ale na razie nie widzę żadnego odrostu. Więc może się uda. Nie wiem, nie znalazłam żadnej informacji, jeżeli chodzi o tę różę i o to, czy wypuszcza odrosty. Ale w momencie, kiedy zakwitnie, ten bukiecik na tych wysokich pędach będzie naprawdę ładnie wyglądał. Kwitną moje biedne azalie, które dopiero od ubiegłego roku zaczęły jakoś w miarę rosnąć, dostały trochę światła, powietrza, no i w tej chwili ładnie wyglądają. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będą jeszcze ładniejsze. Nie wiem, jaka to odmiana, coś mi się kołacze, że zamawiałam odmianę Kermesina, ale pewna nie jestem. Tutaj jest taka ciemnoróżowa, a tutaj są 2 azalie, tutaj i tam o kwiatach jasnoróżowych z białymi paseczkami, no ale właśnie też te kwiaty są różne na tych krzewach i tak jak w ubiegłym filmiku pokazywałam, tutaj na przykład jest taki fajny kwiatek, 4 płatki ciemnoróżowe, właściwie to 3,5 płatka ciemnoróżowego, a 1,5 płatka jasnoróżowego. Ładnie wygląda. Listki ma takie zdrowe w tym roku i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze ładniej wyglądać. Wszystkie azalie podlałam nawozem do azalii, Magiczna Siła i kupiłam jeszcze worek ziemi do rododendronów, więc będę musiała tutaj podsypać je
dookoła krzaczków tą ziemią. Na mojej rabacie pod Miłorzębem bardzo ładnie w tej chwili kwitnie azalia pontyjska. Żółta i przepięknie pachnie. Od czasu do czasu ją podlewam i ma piękne, duże kwiaty. Prześliczna roślina. Mam nadzieję, że będzie się rozrastać i będzie coraz większa. Kiedy zaschną liście tych narcyzów, które tutaj za nią rosną, zrobię porządek i tutaj te narcyzy po prostu usunę stąd. Tutaj zrobię porządek też z bergenią, tak żeby ona miała więcej miejsca. Jest po prostu bardzo ładna. W pełni kwitnienia jest też szczodrzeniec. Żółte, bardzo ładne kwiaty. To jest siewka. Ptaki przyniosły nasionko. I bardzo dobrze się ta roślina tutaj czuje. Pod iglakami ma dosyć ciepło, więc nie przemarza. I właśnie na początku maja jest chmura żółtych kwiatuszków. Kwitnie również kalina koralowa. Ona rośnie tutaj w takim lekkim cieniu i też prowadzę ją na nieduże drzewko, na kilku pniach. Po kwitnieniu zawiązuję bardzo ładne czerwone owoce, które wiszą na roślinie aż do następnego roku. Ptaki ich nie zjadają, chyba że już naprawdę nie mają co jeść, jest bardzo ciężka zima i w tej chwili na krzewie są i owoce, i kwiaty. Różowa krzewuszka w pełni kwitnienia i to jest taki zapożyczony, można powiedzieć, krajobraz, ponieważ krzewuszka rośnie u sąsiada, ale u nas ma trochę gałęzi i też zdobi ogród. Niedługo zacznie kwitnąć krzewuszka Red Prince o ciemno-czerwonych kwiatach, pięknych bordowych pąkach. Też prowadzę ją na takie ala drzewko, podcinam i dzięki temu ona tutaj w tym gąszczu liści daje sobie jakoś radę. Bardzo ładnie wygląda teraz krzewuszka o złotych liściach, czyli odmiana Olimpiadę. Przepiękne, ciemnobordowe pąki i później po rozwinięciu piękne bordowe kwiaty. Naprawdę śliczna roślina. Ona rośnie mniejsza niż krzewuszki, niż gatunek krzewuszki, dlatego nadaje się do małych ogrodów. Trzeba pamiętać, żeby ta odmiana krzewuszki była przez część dnia zacieniona, ponieważ jeżeli rośnie w pełnym słońcu, wówczas liście bardzo łatwo się przypalają i już nie są takie śliczne. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam na następny. Do zobaczenia.